Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, bardzo serdecznie Was witamy, aczkolwiek z lekkim smutkiem, bo to jest ostatni odcinek Wilków Dwóch w tym Adwencie. Kochani, na koniec taki temat bardzo szeroki, bardzo duży i historia bardzo duża, ale oczywiście spróbujemy, to się na pewno nie uda, opowiedzieć ją dosyć krótko i konkretnie. Moi drodzy, najpierw sytuacja biblijna, która naświetla nam pewien problem. Na pewno kojarzycie, bo kto nie kojarzy, 40-letnią wędrówkę Izraelitów z ziemi, w sensie z Egiptu, do ziemi obiecanej. Tam po drodze oczywiście wydarzyło się bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Można by jednak tę wędrówkę skrócić albo streścić w takim jakby prostym zdaniu, że Izraelici przechodzą nieustannie od euforii, kiedy doznają Bożej pomocy, przy wyjściu z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, nie wiem, przepiórki, słodkie wody w Mara i tak dalej, uratowanie od węży i tak dalej, do stanów takiego totalnego, że tak powiem, padnięcia ducha. Kiedy narzekają, jęczą, kiedy nie ufają Bogu, Mojżesza odrzucają, kiedy chcą wracać do Egiptu i tak dalej. Czyli mają taką drogę pełną, no właśnie, wzlotów i upadków, takie nieustannie wchodzenie na jakieś wyżyny swojej wiary i zaufania Panu Bogu, a potem na dół. I moi drodzy, ta wędrówka to jest oczywiście obraz, przypuszczam, każdego z nas. Większość z nas tak, że tak powiem, wygląda duchowo. Jesteśmy na szczytach, potem jesteśmy na dole. Niektórzy są dłużej na dole, inni są dłużej na szczycie, ale każdy ma chyba jakieś takie nieustanne wahania. Mało tego, większość z nas też prawdopodobnie ma takie coś, że kiedy jest na przykład w jakimś takim totalnym dole, kiedy się właśnie skończy siła, łaska, energia i tak dalej, to mówimy, no to się muszę teraz naładować. W sensie to muszę pójść na pielgrzymkę, albo pojechać na rekolekcję, albo zrobić takiego coś szczególnego, żeby naładować baterię. Moi drodzy, po pierwsze, czy tak musi być? Czy to w ogóle o to chodzi? Czy tak mamy funkcjonować? Że jest czasem totalny wzlot, potem totalny upadek i tak nieustannie? Czy są jakieś szanse na to, żeby było może jakoś równie intensywnie dobrze? Jak słyszę, że ktoś mówi, byłem na rekolekcjach, naładowałem baterię, albo byłem na Eucharystii, naładowałem baterię, no takie naładowane baterie znowu. I mi się to kojarzy też, że pamiętam jak kiedyś ładowałem też tak baterię, chodziłem do spowiedzi, ładowałem baterię, a potem je bardzo szybko wyczerpywałem, byłem totalnie bez prądu. I tak zastanawiałem się wiele razy, dlaczego mnie to tak jakoś nie umiem tego zrozumieć. Co to znaczy ładować baterię i czy to tak musi być, że ta energia się wyczerpuje ciągle i znowu trzeba ładować. I kiedy tak myśląc o tym jakiś czas, nagle odkryłem w Ewangelii taki fragment o tym, jak Jezus prosi Samarytankę, żeby dała mu pić, żeby zaczerpnęła wody i tam nawiązuje się rozmowa i tam rozmawiają, znacie pewnie ten fragment. I taki jest moment, że Jezus mówi, ja jestem wodą żywą i że jakbyś wzięła tej wody ode mnie, to byś nigdy nie pragnęła. Już więcej nie będziesz tu przychodzić, nigdy nie będziesz pragnęła. I tak mi się przypomniało, i tak skojarzyłem to z tą baterią i tak nie wiem, czy to jest możliwe, chyba tak, żeby mieć to źródło wody w sobie, źródło tego prądu w sobie, żeby nie trzeba było ciągle doładowywać tych baterii, bo to trochę tak jest, że jest bateria naładowana, jesteśmy szczęśliwi, potem bateria się wyładowuje i znowu jest kryzys wiary, kryzys sensu życia. Ja czasami w tym kryzysie odzyskuję trochę sens życia, jak zjem dobry obiad na przykład, już tak pod koniec obiadu już akceptuję to życie, ale baterie nadal nie naładowane i zastanawia mnie ta sytuacja tej Samarytanki, że taki dostała tekst od Jezusa, że może mieć źródło tej energii, Jego ducha może mieć w sobie. Nie lubię słowa energia, taka dobra energia tu panuje. No ale to jest chyba tajemnica jakaś chrześcijańska, że kto ma ducha Chrystusa zmartwychwstałego w sobie, to nie ładuje tych baterii. On po prostu ma to źródło Chrystusa w sobie. I może to jest też jakby jakiś etap, że dzisiaj mam jeszcze ten akumulator, który muszę doładowywać, ale może kiedyś będę miał ducha Jezusa Chrystusa, który kocha nieprzyjaciół, kocha przeciwności, szuka ostatniego miejsca, nie broni się, kiedy go ktoś atakuje. Chciałbym tak mieć. Tak mi obiecano 20 lat temu, kiedy byłem na rekolekcjach, na katechezach i wchodziłem do wspólnoty, że
Nie ma gwarancji, ale jest taka nadzieja, że może po iluś tam latach, 10, będę miał te postawy bez wysiłku, takie postawy chrześcijańskie. Bez wysiłku, bez udawania chrześcijanina, tylko po prostu je będę miał gratis od Boga. I będę się dziwił, że mam takie a nie inne reakcje. Nie? No i czekam na ten moment, żeby mieć tego, żeby mieć w sobie to źródło miłości, żeby mieć w sobie zawsze pełną baterię, żeby mieć zawsze być podłączonym nieustannie do Chrystusa. A bez tego podłączenia, no to kryzys, noc ciemna, depresja, gdzie ty jesteś? Otóż, moi drodzy, myślę, że jest chyba marzeniem każdego to, o czym mówił Lica, wspominając Samarytankę i Pana Jezusa. Czyli taka sytuacja, w której wreszcie przestaniemy funkcjonować na zasadzie ładowania nieustannego baterii, wyczerpywania się tych baterii, znowu szukania źródła zasilania i tak dalej. Mówiąc krótko, przydałoby się jakieś stałe łącze, czyli przydałoby się podłączyć do czegoś, gdzie prąd nieustannie płynie. Tak jak mówi Pan Jezus, takie źródło wody w nas samych, które się nie wyczerpuje. Czyli tak zaspokojone pragnienie, które sprawia, że już nigdy więcej nie pragniemy. I kochani, po pierwsze, smutna wiadomość jest taka, że prawdopodobnie w tym życiu nam się to nie uda. W sensie w 100%, że no może święci niektórzy rzeczywiście dochodzą do czegoś takiego, że są, chociaż mam wrażenie, że nie, chyba nie. Oni chyba też nie. Że możemy się do tego zbliżać. Możemy, że tak powiem, coraz mniej mieć tych przerw, kiedy brakuje prądu, ale jakoś chyba jest właściwością tego świata i tego życia tutaj na ziemi, że jednak ten brak ciągle jest. Ale żeby nie zostać tylko na takiej pozycji, no właśnie, pewnej pesymistyczności. Kochani, czy jest jakiś sposób, czy jest jakieś źródło, do którego można się podpiąć? Ja zawsze, jak o tym myślę, to mi się od razu przypomina przypowieść Pana Jezusa, albo raczej obraz Pana Jezusa o winnym krzewie. Zauważcie, że ten obraz mówi dokładnie o tym. Jezus mówi, że można się we mnie tak wszczepić, można się tak jakby być blisko ze mną, że człowiek się staje jak gałązka wszczepiona w krzew winny, która nieustannie z tego krzewu czerpie soki. Cały czas życiodajne soki, wszystko co potrzebne do rozwoju, do wzrostu, do owocowania, jakby jest, no właśnie, prowadzona przez gałęzie. Kochani, co to jest? No, krzew winny, te wszystkie obrazy, one nas jednoznacznie odsyłają do jednej rzeczywistości. Eucharystia i Komunia Święta. I kochani, ja wiem, połowa z was prawdopodobnie w tej chwili włączyła stop na tym odcinku, przecież bo to jest straszna nuda. Co mam chodzić na mszę? Uwaga, tak, w sensie nie. W sensie nie chodzi oczywiście o tylko chodzenie na mszę. Moi drodzy, można oczywiście przez 60-80 lat swojego życia chodzić na mszę i można nawet przyjmować komunię świętą na każdej mszy świętej, a nawet codziennie i można przez 80 lat nie doznać żadnej przemiany, jeśli to jest tylko i wyłącznie rytuał, obowiązek albo po prostu pobożność. Natomiast jeżeli podejdziesz do tego jako do naprawdę spotkania z żywym Bogiem, gdzie Jego soki, i to dosłownie, dlatego że spożywasz Jego krew i Jego ciało, gdzie Jego soki po prostu wchodzą w Twój krwiobieg, kiedy Jego ciało staje się częścią Twojego ciała, w ten sposób Ty się stajesz Jego częścią, to ktoś, kto naprawdę i świadomie zaczyna przeżywać Eucharystię, to rzeczywiście może dojść do czegoś takiego, że bateria mu się nigdy nie wyczerpuje. I kochani, to jest jedna z największych tajemnic, jaką nam Bóg zostawił. My oczywiście mamy z nią taki problem, że myśmy ją włożyli w pewne ludzkie obrzędy i zwyczaje i rzeczywiście ta msza czasem jest po prostu, no nie chcę powiedzieć diabelsko nudna, bo diabelskie to jest złe słowo, ale jest po prostu straszliwie nudna i jest nieżyciodajna, i jest po prostu niemrawa, żadna i tak dalej. Uwaga, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że nawet w najgorszej wersji, takiej w sensie ludzkiej, najgorszej wersji ta msza święta ma w sobie te soki i to życie, które jest nam potrzebne. Kochani, na koniec tych naszych rekolekcji, kiedy jesteśmy na dzień tak naprawdę przed Bożym Narodzeniem. Kochani, jak mówi taka kolenda jedna, już nie pamiętam która, On się rodzi w naszych sercach nie tylko w te święta, które za sekundę będą, tylko On się rodzi w każdym momencie, kiedy Go przyjmujesz do siebie. Czyli
Czyli wtedy, kiedy po prostu jesteś z Nim w komunii. Kiedy bierzesz Jego ciało i Jego krew i je przyjmujesz. Kochani, zostańcie po tych rekolekcjach, jeżeli macie z czymś chociaż jednym zostać, to właśnie z tym. W sensie zawalczcie o rzeczywistość Eucharystii w waszym życiu. Ona wam da takie źródło, które wam się nigdy nie wyczerpie. Tylko trzeba je obudować wiarą, relacją, rzeczywistym byciem z Bogiem. Nie tylko rytuałem, pustym gestem i obowiązkiem do wypełnienia. Ale jeżeli rzeczywiście na niej będziecie, rzeczywiście będziecie Go próbowali tam spotkać, rzeczywiście będziecie Go naprawdę przyjmować, zobaczycie, jak wytryśnie wam źródło życia w was. I żadne baterie, żadne ładowania, żadne akumulatory nie będą wam potrzebne, bo będzie w was życie. I o to by chodziło w całych tych rekolekcjach i o to by chodziło w tych świętach, które są przed nami.